Cześć wszystkim, witam Was w tym prologu, który streszcza to, co będziecie mogli zobaczyć w tym filmie. A dzisiaj będzie o podgrodziu Grodu Wiślan, który kiedyś znajdował się na Wawelu, czyli o osadzie, która kiedyś tu powstała. Postaram się zgłębić właśnie tajemnicę tego podgrodzia, które później było znane już pod nazwą Okołu, ale to nie wszystko, ponieważ przeniesiemy się również na Kopiec Kraka i dowiecie się też o krakowskim święcie rękawka. Zatem zapraszam Was do dalszej części do oglądania tego filmu. Ponownie znajdujemy się w jednej z najważniejszych osad w historii Polski, czyli w Krakowie. Perle Małopolski, która również i już we wczesnym średniowieczu pełniła strategiczną rolę polityczną i gospodarczą, co postaram się Wam udowodnić w tym odcinku. Jeśli pamiętacie, to poprzedni odcinek skończyliśmy na krakowskim Podgrodziu, późniejszym Okole, który niejako stanowił zaplecze wytwórcze dla głównego grodu Wiślan na krakowskim Wawelu. Sami archeolodzy od lat badają układ osadniczy Krakowa, a szczególnie obszar Okołu, który odgrywał kluczową rolę w strukturze późniejszego miasta. Wyniki badań wskazują, że układ przestrzenny osady był zadziwiająco stabilny, co sugeruje, że Kraków od samego początku, już od czasów plemiennych, był strategicznym ośrodkiem osadniczym. Naukowcy w rejonie późniejszego Okołu wyróżnili 3 fazy osadnicze obejmujące okres od IX do XI wieku. Zatem pierwszy wał obronny, ukształtowany pod koniec IX wieku czy też w pierwszej połowie X wieku, była to zwykła palisada, czyli konstrukcja z pionowo wkopanych drewnianych słupów o średnicy mniej więcej 20 do 30 cm. W odległości około 70 do 80 cm od palisady wewnątrz osady znajdowała się dodatkowa ścianka plecionkowa, a przestrzeń między nimi była wypełniona ziemią. I to właśnie w tym czasie wewnątrz osady zaczęły się pojawiać pierwsze domostwa, ponieważ odkryto tu ślady drewnianych budynków, w tym półziemianek oraz jam gospodarczych. W pobliżu wału znaleziono także kamienne paleniska, które mogły być częścią naziemnych domostw mieszkalnych. A co za tym idzie, musiała pojawić się tu różnego rodzaju wytwórczość. Jednak palisada nie przetrwała długo, uległa spaleniu prawdopodobnie w wyniku ataku lub też innej katastrofy. Co ciekawe, tuż po tym dramacie jednak osadnictwo nadal funkcjonowało. W pobliżu ruin osady znaleziono pozostałości półziemianek. I dopiero na początku XI wieku Okół doczekał się nowego wału, który miał znacznie bardziej monumentalny charakter. A odbudowany już wał znacznie różnił się od swojego poprzednika, ponieważ składał się z szerokiej gliniano-kamiennej podwaliny o szerokości nawet 11 metrów, na której wznosiła się drewniano-ziemna konstrukcja. I taki wał przetrwał aż do XIII wieku. Zatem może to wskazywać na to, iż późniejsze zabudowania nie były już dziełem plemienia Wiślan. Z podgrodziem głównego grodu Wiślan wiąże się niesamowita zagadka. Jakkolwiek relikty na Okole z czasów Wiślan zostały odnalezione i na podstawie badań dendrochronologicznych dowodzą nam istnienia tej zabudowy już pod koniec IX wieku, tak niczego takiego nie możemy powiedzieć o samym głównym grodzie na Wawelu, gdzie najwcześniejsze próbki dendrochronologiczne datują tamte zabudowania na wzgórzu na drugą połowę X wieku. Ale czy jest to możliwe, aby samo podgrodzie miało już palisadę prawie 100 lat wcześniej aniżeli sam gród na Wawelu? No moim zdaniem nie. Ale z drugiej strony brakuje na to niepodważalnych dowodów. W tym odcinku nie będę mówił za wiele o największym skarbie Wiślan, grzywnach siekieropodobnych z IX wieku, które właśnie zostały odkryte na podgrodziu Grodziska Wiślan. Tutaj tylko nadmienię, iż znalezisko to może wskazywać na istnienie strefy wymiany handlowej na trasie łączącej wiele szlaków handlowych, o których opowiem w tym odcinku, skupiających się właśnie tutaj. Ponadto odkryto również przedmioty związane z hutnictwem żelaza, co jednoznacznie sugeruje, że podgrodzie pełniło ważną rolę w produkcji metalurgicznej w tamtych czasach. Zaplecze głównego grodziska Wiślan
na Wawelu było zatem ważnym punktem na mapie handlowej. Przebiegała przez niego tak zwana droga solna, która łączyła Europę Środkową z Rusią Kijowską. I to właśnie wzdłuż niej powstały romańskie kościoły świętego Idziego, Andrzeja, Marcina i Marii Magdaleny. I chociaż są to czasy już nieco późniejsze, po epoce plemiennej, to zapewne ciągłość osadnicza wskazuje na bytowanie poprzedniej ludności dokładnie w tych samych miejscach, co widzicie na mojej mapie, która odtwarza odnalezione tutaj relikty właśnie z doby plemiennej. Ale samo Podgrodzie to oczywiście nie wszystko, bo na jego dawnej granicy odnaleziono ślady 3 różnych osad, w których funkcjonowały warsztaty zajmujące się produkcją żelaza i wytwórstwem złotnictwa. Na szczególną uwagę zasługuje najstarszy kościół znajdujący się na rynku krakowskim, na który właśnie macie okazję spojrzeć. Chociaż skromny, to tak naprawdę jest to najbardziej wartościowy kościół na rynku krakowskim, ponieważ jest on kościołem najstarszym, gdzie z pewnością odgrywał on kluczową rolę już w chrześcijańskiej osadzie, ale to właśnie tutaj, w tym miejscu odnaleziono najwięcej reliktów z doby plemiennej. A najciekawszą rzeczą moim zdaniem jest cmentarzysko odkryte kiedyś właśnie też na rynku, bo co ciekawe nie jest ono absolutnie związane z żadnym kościołem chrześcijańskim. Zatem rodzi się pytanie, czy może to oznaczać, że pochowani tam ludzie należeli do pogańskiej wspólnoty? I czy istnienie tego cmentarzyska może mieć jakikolwiek związek z tajemniczym kopcem Wandy, czy też Krakusa? I z pewnością też główne budynki znajdowały się tutaj wzdłuż najważniejszych szlaków handlowych wspominanych przeze mnie wcześniej. A na szczególną uwagę moim zdaniem zasługuje tutaj jedna rzecz. Ulica Stolarska od strony kanoniczej mogła łączyć port na Wiśle, znajdujący się gdzieś pod samym Grodem, z trasą biegnącą z Czech oraz Moraw w stronę Rusi Kijowskiej. Bo na to właśnie wskazuje zorganizowane budownictwo wzdłuż tych tras, pozbawione chaotycznego rozkładu, tak charakterystycznego dla osadnictwa Słowian. Czy zatem Słowianie postawili tutaj swoje pierwsze warsztaty, czy może zrobił to ktoś inny, ponieważ uporządkowany sposób zabudowania nie jest charakterystyczny dla ludności słowiańskiej. Zastanówmy się teraz nad punktem przerzutowym towarów, dóbr i usług w dobie właśnie plemienia Wiślan tutaj pod krakowskim Wawelem dzisiejszym. Czy było to miejsce, czy może to wcześniejsze, które widzieliście na moim filmie? W każdym razie teraz pójdziemy tą drugą drogą i zobaczycie tą ulicę. Również doskonale możecie zobaczyć, jak późniejsze osadnictwo, pomijając już Podgrodzie Wiślan, rozciągało się dokładnie w kierunku wschodnim, prowadząc w stronę Nowej Huty, Mogiły. Czy zatem jest to przypadek, iż ten szlak biegł dokładnie na wschód w stronę Rusi Kijowskiej? Zatem pora przyjrzeć się osadnictwu, które znajdowało się już poza Podgrodziem, a miało ono różnorodny charakter, od rolniczego po handlowo-usługowe. Ważne tutaj punkty to Skałka, Kleparz, Wesoła, Salwador i oczywiście Kazimierz. Natomiast w Dębnikach funkcjonował kamieniołom, a sam rynek krakowski, znajdujący się na terasie niezalewowej, mógł zostać zniszczony przez niestety kolejne fale budownictwa, które jednak celowo obniżały ten teren w ten sposób, zamazując poprzednie świadectwa archeologiczne, które mogłyby rzucić światło na dawne osadnictwo plemienne. Jednak świadectwem tamtego okresu jest tak naprawdę kościół świętego Wojciecha, gdzie wbrew pozorom zachowały się warstwy archeologiczne tak stare jak z wieku X oraz XI. Tyle w gruncie rzeczy można powiedzieć o centralnej części osadnictwa pozagrodowego w Krakowie, ale szczególną uwagę przyciąga także inny tutaj kościół, czyli ten świętego Benedykta na wzgórzach Krzemionki. Czy ten oto niepozorny kościół tutaj w Krakowie, znajdujący się za moimi plecami, skrywa jakąś tajemnicę związaną z plemieniem Wiślan? Jego pierwotna okrągła forma sugeruje nam jeszcze przedromańskie pochodzenie.
Z pewnością powstał on przed wiekiem XII i tak naprawdę jest jedyną świątynią przedromańską w całym Krakowie, która znajduje się poza Wawelem. Co może świadczyć, iż było to miejsce bardzo istotne, a z pewnością takowym było, bo kościół ten znajduje się naprzeciwko bardzo znanego kopca Kraka. I niektóre hipotezy wskazują na możliwy słowiański pochówek popielcowy na jego szczycie, co było powszechną praktyką dla Słowian od VII wieku. Oczywiście kopcowi Kraka i kopcowi Wandy poświęciłem specjalne osobne 2 odcinki, a tutaj chciałbym jeszcze nadmienić, iż w średniowiecznych zapiskach sam kopiec Kraka określany jest jako tumulus dictus rękawka. Przyznacie, słowo bardzo dziwne, pochodzące chyba z języków obcych, nie mające nic wspólnego z językiem polskim, co potwierdzili naukowcy, wnioskując, iż nazewnictwo to wywodzi się z języka czeskiego, serbsko-chorwackiego lub nawet słowiańskiego, gdzie w tamtych językach oznacza to grób, grobowiec lub trumnę. Zdecydowanie jest to nazwa obca dla regionu Krakowa, a jej fonetyczne podobieństwo do słowa ręka zrodziło kiedyś teorię, iż jest to po prostu grobowiec zniesiony ludzkimi rękoma. W każdym razie, z pewnością miejsce to w dobie czasów plemiennych było miejscem specjalnym, prawdopodobnie kultowym i być może miejscem pochówku ważnego wodza. Do dzisiaj przetrwało w Krakowie tak zwane święto rękawki, obchodzone 21 marca, które łączy chrześcijański dzień właśnie świętego Benedykta z dawnym pogańskim świętem równonocy wiosennej, poświęconym zmarłym. Czyżby był to przypadek? Zatem możliwe, że kopiec Kraka był miejscem pochówku ważnej postaci przed nadejściem chrześcijaństwa, a jego bliskość do kościoła świętego Benedykta może być nieprzypadkowa i sugeruje próbę adaptacji dawnych wierzeń do nowej religii. Dalej, plany Krakowa z XVII i XIX wieku wskazują również na liczne kopce towarzyszące kopcowi Krakusa, które to niestety zostały zniszczone przez Austriaków w XIX wieku podczas budowy fortyfikacji. A jedynie sam kopiec Kraka przetrwał, pełniąc tutaj rolę ważnego punktu obserwacyjnego dla zaborców z Austrii. Podsumowując teraz powoli już to wszystko, ostateczne ślady dawnych osad pozostawiła tutaj tylko po raz kolejny ceramika. Znaleziska w Nowej Hucie, Mogile, Kurtwanowie, Stradowie i Szczaworyżu sugerują nam, że to Kraków mógł inspirować produkcję ceramiczną po drugiej stronie Karpat, bo Wiślanie wcale nie byli tylko spokojnymi rolnikami. Byli to z pewnością wojownicy, również posiadający talenty budownicze, byli to znawcy hutnictwa, użytkownicy koła garncarskiego, w czym nie ustępowali tutaj dużo wcześniejszym Celtom, a także producentami różnorodnych towarów. Co więcej, te towary nie wytwarzali tylko i wyłącznie dla siebie, bo handel tutaj był dalekosiężny, a obejmował sól, żelazo, srebro, ołów oraz transport zarówno szlakami lądowymi, jak i rzecznymi, bo przecież Wisła pełniła rolę ważnego traktu handlowego wodnego. Moja opowieść dzisiaj powoli dobiega już końca. Mam nadzieję, że byliście ze mną aż do tej chwili i dotrwaliście do końca tego odcinka. Oczywiście odsyłam Was też do poprzedniego, gdzie bardziej skupiłem się na samym grodzie Wiślan na Wawelu, ale to oczywiście nie wszystko, jeśli chodzi o samą plemię Wiślan, ponieważ będą jeszcze kolejne 2 odcinki lub jeden dotyczące grzywień siekieropodobnych, ale to już z ekspertami w tej dziedzinie. Zatem dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia na kolejnych filmach. Do zobaczenia!